O, cześć Gosiu. Cześć Kasiu. Witam Was. Czekajcie, odpalę ten czat. Cześć Gosiak. Cześć Madziu. Witam, witam. Witam serdecznie Was. Łapki, no. Dawaj tam łapki. Któraś nie dała już. Dobra, jest okej. Cześć Gosiu. Gosiu, przyszedł zapach? Cześć Natka. Gosiek, przyszedł Ci, czy nie przyszedł Ci ten zapach? Łapek za mało. 11 Was jest, a tylko 5 łapek. Jeszcze nie kupione, okej. Witam, witam. I o zdrowie Was, kochane, pytam. Jak tam trzymacie się? Bo ja widzę, że tutaj w moim otoczeniu to choróbska jakieś szaleją. Boże, coś mam i teraz mnie to będzie wkurzało. Cześć Kasiula. Cześć Gosia. Zdrówko super, no to bardzo dobrze. U mnie też super. Tylko w koło wszyscy marudzą. A, ty jedziesz na oparach, jutro ostatni dzień w pracy. No to się wybyczysz, kochana. A, no to super, ty styczniówka jesteś. No to nieźle. Cześć Elu. Witam Cię, Moniu, też. Cześć Kasiula. Jaki dziś... Okej. Cześć Martusia, cześć Ania. Super, że załapkowane. No ale 21 osób, 12 łapek, zdecydowanie za mało, słuchajcie. Coś tu poszło nie tak, ktoś tu coś zapomniał. Także tam, wiecie, zróbcie coś z tym, dziewczynki. O, coraz lepiej. Cześć Jerminko. Witam Was serdecznie. No moje zaduchy są zaduchami, już tak zostanie, bo iPhone jest debile. Wiem, nie powinnam tak mówić, ale nie, ja nie mam siły na ten telefon, ja nie wiem w ogóle, kto to używa tych iPhone'ów. Cześć Edytko. Co za porażka kompletna. Telefon porażka. Słuchajcie, z czego ja dzisiaj użyłam? Chcecie wiedzieć? Ale tak szczerze mi powiedzcie, czy chcecie wiedzieć, czego ja dzisiaj użyłam? Jakie 10... Cześć Olu! Cześć Aniu! Tylko blondynki. Ciekawe, na jaki dziś temat zjedziemy z perfum. Różnie to się może dzisiaj skończyć. No Rachel. 10 ml Ungaro Mundo Taru. Flakon. O Boże, poczekaj, muszę to przeczytać. Poczekaj. Ungaro. Flakon piękny, sam zapach lekko męski. Jak męski żel pod prysznic. Dokładnie. Dam mu szansę wiosną i latem. Ja też mu dam szansę, ale dokładnie masz takie odczucia jak ja. Dobra, słuchajcie. Co ja dzisiaj za zapach użyłam? Daliego Salvadore. Chcę. Salvadore Dali i to jest Ma Victoire. Słuchajcie, jaki to jest piękny kwieciuch. Piękny kwieciuch z wanilią. Boże, te kwiaty, które tu są, tuberoza, chyba jest jakaś taka nuta opisana jako ogólnie białe kwiaty. Są z dodatkiem goździków. Tu niektóre z Was goździków nie znoszą. Goździków i wanilii. Jezu, jak to się układa, jak to się nosi. Boże, słuchajcie, coś niesamowitego. Mało tego, to jest moim zdaniem kwiatowy otulacz. Mimo że ja go nie odbieram za bardzo pudrowo, to powiem Wam, że no nie wiem, on mnie dzisiaj otulał, on mnie dzisiaj przytulił, wziął i tak powiedział, dzisiaj będzie fajny dzień. Dzisiaj był fajny dzień. Piękny jest ten zapach, naprawdę, bardzo się cieszę, że go mam. Zresztą zobaczcie, on ma bursztynowy kolor. No wanilii jest tu dowalone. No. Dobra, chcesz.
Chciejcie dziewczyny, chciejcie, bo piękny, piękny jest. Naprawdę jest przepiękny ten zapach. Super. Ja tak naprawdę pierwszy raz go tak od A do Z globalnie miałam na sobie. Dlatego go wyciągnęłam też, bo kiedy bym miała go używać. Flakon jest przepiękny. Nie mogę się napatrzeć na ten flakon. Cudo. Okej. Masywny, ja lubię. Jest masywny, to prawda. Słuchajcie, miałyśmy dzisiaj sobie pogadać o tym, czego nam brakuje w mainstreamie, za czym tęsknimy, co nie wiem. Tak ogólnie sobie chyba dzisiaj pogadamy. Ja troszkę się do tego przygotowałam, ale powiem Wam szczerze, wyciągnęłam dzisiaj zapachy. Nowości z tego roku, nie? Mainstreamowe, które kupiłam. No i zaczynam je wąchać. To chcę też, jak zachwalacie. Pewnie, że chcieli, Anula. Cześć, Ewciu. Wyciągnęłam sobie ten DKNY 24/7. Wyciągnęłam najnowszy Valentino Extra Dose. Wyciągnęłam Mont Blanc, którego już prawie nie ma. Wyciągnęłam sobie też Pradę Radical Essence. Nie, zaraz Wam powiem, czego mi brakuje. I wyciągnęłam Coach Gold. I wiecie, siedzę taka dętka teraz. Bo tak, powąchałam ten i sobie myślę, no kurczę, nawet w nowościach jak go testowałam, to mówiłam Wam, że no ten zapach znam, on nie jest dla mnie odkrywczy. Po czym w tym roku Mont Blanc, który został wydany, Elixir Signature, no i właśnie, i one są tak do siebie podobne, że aż masakra. I to są oba wydane w tym roku. To jest podobne do Alive'a nowego. To jest po prostu podobne do wszystkiego, co jest. Ja je bardzo lubię, one mi się podobają, żeby była jasność. Ale jak wąchacie jeden przy drugim, no to serio jest załamka. Tak, ale to już było. Ale to już było, ale to już jest. Tego jest full w każdej marce. Słuchajcie, wanilia wanilią pogania. Wszędzie jest ta sama słodycz. Tyle samo jest tej słodyczy. Wszystko jest na jedno kopyto. Jak coś się wyłamie, jak Fiamma od Ferragamo, to jest raz na milion w mainstreamie, że naprawdę coś się wyłamie. Można też powiedzieć w sumie o tym zapachu Moon, że się jednak z jakiejś tam konwencji wyłamał. Ale tego naprawdę, słuchajcie, to się praktycznie nie zdarza. Oni wszyscy idą sztampą, ale też nie bez przyczyny. To my kreujemy ten rynek. Tak naprawdę. Nie ci, którzy, wiecie, tworzą te perfumy. My jako odbiorcy kreujemy ten rynek. My jako osoby kupujące te perfumy. No i jeżeli im najlepiej się sprzedają te słodkości waniliowe, owocowe, to oni to będą, tak, niejako, to oni to będą produkować. Dokładnie, oni dają to, co ludzie chcą. No bo ich celem jest zarabianie pieniędzy i to jest normalny cel. A wychodzi na to, że tak naprawdę nikt nie szuka, bo jeżeli ktoś szuka, to idzie do niszy i oni chyba też o tym wszyscy wiedzą, że jeżeli ktoś szuka udowości, to inni pozostali ludzie. No tak, ale właśnie tych innych pozostałych ludzi jest więcej niż nas. I tak, właśnie, na przykład C. Armaniego mówi, że to będzie skórzane. Wszystkie w ogóle plakaty, wszystko, całe zdjęcia pokazują, że to będzie zapach skórzany. Wszyscy trąbią, jaki to będzie na pewno piękny zapach skórzany, po czym nie dostajecie grama skóry w zapachu, który miał być zapachem skórzanym. Dostajecie po prostu bardzo ładny zapach, ale znowu słodki. I z jednej strony ja ich wszystkich rozumiem, ale jeżeli jest się perfumoholikiem, to nie ma takiej siły, żeby zostać przy mainstreamie, moim skromnym zdaniem. Cześć Kasiu, pozdrawiam Cię serdecznie również. Cześć Ewciu.
Wiecie, o co chodzi? Że tak naprawdę tym takim zajawkowiczom jak my zostaje tak naprawdę tylko nisza. No, Araby ewentualnie jeszcze, bo Araby wbrew pozorom przez to, że kopiują te różne zapachy, no to u nich możemy znaleźć też coś ciekawego. Tak, dokładnie. Dostajemy miks wszystkiego już, co było. Te z e-papierosów. Coś w tym jest. O, widzisz? Ja nie miałam nigdy Purex XS, więc nie mogłam tego skumać, ale jak go wącham, to wiem, że takie coś już jest. Wiem, że ja już czułam coś takiego. Żaden z tych zapachów nie jest ani nowatorski, ani nie jest przełamany czymś. Brakuje mi w tych zapachach słodkich jakiegoś alter ego, nie wiem, kwaśnego rabarbaru, żeby dodali chociaż. Tomek, to wiesz co, ChatGPT mi mówi, że to bardziej nisza, chociaż generalnie marka jest mainstreamowa, więc mówi się, że mainstream, ale to jest takie płynne. Nigdzie przeczytasz, że Tom Ford to jest nisza, a ceny nie są małe. To jest druga rzecz, która mnie wkurza. Bo jeżeli kupię takiego Mont Blanca, on też taki tani nie jest, ale jest w miarę. Czy kupię takiego Coacha, który jest tani, będę zadowolona. To są totalnie piękne, noszalne zapachy, takie na co dzień. Ale jeżeli mam zapłacić nawet za Valentino, który już taki tani nie jest, jak mam zapłacić za Chanel na przykład, które jest w cholerę drogie, a tak się zepsuło i skiepściło. Druga sprawa jest taka, że mam wrażenie, że też nisza lepiej sobie radzi z tą całą, z tymi obostrzeniami, wiecie, tego, co mogą używać do tych perfum, co narzuca na nich Unia Europejska, IFRA. Mam wrażenie, że oni sobie lepiej z tym radzą i potrafią zrobić, oprócz tego, że ciekawy, to naprawdę mocno projektujący i trwały zapach. A tu jest wszystko takie nie dosyć, że jednostajne i kompletnie się nie zmienia. Cafe Rose też bardzo kocham. Naprawdę uwielbiam ten zapach. Cieszę się, że w końcu mam butelkę, a nie odlewkę. Właśnie o tym mówię. Oni dostają obostrzenia, cały czas im wycofują jakieś rzeczy, których nie mogą do perfum użyć. I ja mam wrażenie, że dostajemy coraz bardziej rozwodnione zapachy. Brakuje tutaj mocy, tego, z czym mainstream nam się kiedyś kojarzył, bo ja mam wrażenie, że jak ja 10 lat temu kupowałam zapach mainstreamowy, to ja byłam pewna, że ja zapłacę, nie wiem, 300 zł za zapach, ale ja dostanę świetne parametry. A ja teraz muszę zapłacić za ten sam zapach 500 zł, a dostanę rozwodnioną wodę, bo będzie teraźniejszy batch. Tak, stare becze, tylko teraz, jeżeli chodzi o mainstream. Mam czasami w ogóle takie wrażenie, że tracę pieniądze. No bo teraz zobaczcie sobie, ja tutaj przyniosłam tylko 5 z tego roku zapachów. I to nie jest tak, że ja się z mainstreamu wycofam, bo mnie po prostu ciekawi wszystko. Nadal mnie ciekawi mainstream, mimo że ciągle dostajemy łopatą po łbie, czyli tymi samymi zapachami, to ciągle jestem ciekawa, a może jednak trafi się taka fiamma znowu, nie? Ale wkurza mnie, że tu tak naprawdę jest trochę pieniędzy w tych flakonach, a żaden mnie nie porywa. Tak, oszukują trochę konsumenta, to też jest prawda. Tak, dlatego że nie zapewniają tej samej jakości, którą dawali nawet 2 lata temu. To było intensywne, mogło się nie podobać, ale dawało po nosie, dokładnie. Cześć Agusia, witam Cię serdecznie. To trochę jest wina producentów, Ewa. To nie jest wina producentów, troszkę jest. Dlatego, że tak, produkowanie syntetyków zależy od producentów lub perfumiarzy, jak zwał. My do końca nie wiemy, jak to jest tam tworzone. Nieraz perfumiarze mają własne działalności i firmy i ktoś im tylko zleca.
Ale to nic, że jest zakaz. Ten zakaz dotyczy i niszy, i mainstreamu, a mimo wszystko są zapachy. A, z lodowiska, super. A mimo wszystko, Ewa, są zapachy, które dają ci trwałość i projekcję. Tak samo w mainstreamie. Są takie marki, które nadal po prostu tak zaczynają zmieniać syntetyki w taki sposób, tak nad tym pracują, żeby dać jakąś jakość zapachu. Da się, tylko nie każdemu się chce i opłaca finansowo, bo niektóre wolą wycofać dany składnik i nie dać nic w zamian, bo i tak się sprzeda pędem, że tak powiem. Zero różnorodności, właśnie o tym mówiłam, że mam 5, wyjęłam, Agnieszko, 5 zapachów z tego roku, które tylko kupiłam i jak wezmę z korka, to niewielkie są różnice, słodkość jest na tym samym poziomie, czyli płaskim, brak różnorodności, brak zapewnienia jakości, brak w ogóle takiej kompozycji konceptualnej. Wiecie, o co mi chodzi? Nisza ma te kompozycje konceptualne, czyli na przykład możecie zdobyć w niszy zapach, który odzwierciedla zapach lasu. Tu nie ma czegoś takiego. W mainstreamie nikt nie pokusił się nawet o odzwierciedlenie jakiegoś zapachu, nie wiem, natury, jakiś, no po prostu konceptualnie. No właśnie. Nie dają, idą po najniższej linii oporu po prostu. Cześć Elusia, temat dzisiaj gruby. Ja jestem taka, wiecie, dzisiaj, bo ten temat jest wkurzający, że tak powiem. Tak, konceptu, brak konceptu. Ciągle jest to samo, co się tylko sprzedaje. Zaczynają troszkę iść w gurmondy. Mainstream troszeczkę zaczyna lizać gurmondowości, ale faktycznie nadal jest to jakaś tam tylko kropla w morzu. A nie słuchaj Elu, tylko się udzielaj, bo ty mając tyle zapachów, to też wiesz. Fast fashion, tak. Szybko zrobić, sprzedać, a że się sprzeda. No bo w ogóle jest też taka pogoń za tymi nowościami, co mi troszkę dziwi w perfumach, że ludzie, konsumenci dalej się dają na to nabierać, że wychodzi nowy zapach, hamburgery też się dobrze sprzedają, no. Nie chcę pachnieć jak wszyscy, ja też nie chcę pachnieć jak wszyscy. Ja użyję czasami, Barenia jest inna, tak, ale to jest Hermes też z drugiej strony. Jeżeli mówimy o konceptualnych właśnie, to bym powiedziała, że Hermes jest najdalej od mainstreamu i najbliżej tych takich niszowych zapachów, właśnie przez to, że on potrafi, nie wiem, ubrać w zapach, no cześć kochana, ubrać potrafi na przykład w zapach ogrody. Jest najbliżej i najdalej tego całego mainstreamu. Tak samo można powiedzieć o Tomie Fordzie, ale mówię, Tom Ford w większości jest opisywany jednak bardziej jako nisza niż jako mainstream. Ale cała reszta, no to wiecie, muszą się zgadzać. I nie do końca konsument jest ważny, bo on i tak kupi. I tak ktoś przyjdzie. Guerlain też. Dla mnie właśnie Guerlain to jest, wiecie, Guerlain to jest stara szkoła perfumiarstwa. Od Guerlain wszystko się zaczęło. Guerlain było i moim zdaniem nadal jest mistrzem w tym zapachowym, perfumowym świadku, więc ja do Guerlaina absolutnie nic nie mam. Tak, ma klasę, ma swoją drogę, ścieżkę i idzie. I że najlepiej wydać, tak, to się zgadza. Otwierają Excel i po prostu patrzą, co jak poszło sprzedażowo. I tak robią. Kolejny już w promocji. Tak, to już nie to samo w butelce, dokładnie. Guerlain to Guerlain, tak. To jest poza w ogóle jakąkolwiek statystyką, bo mówię, oni są najstarsi, najbardziej tak naprawdę się na tym znają. Natomiast cała reszta, wiecie, no są też marki takie bardzo, no nawet Dali, tak? Bardzo stara marka.
I uważam, i też należy ją docenić, bo nie idzie sztampem, nie wydaje nie wiadomo ile zapachów. Cała reszta non-stop powiela i powiela, no, ale pieniądz musi się zgadzać i wszyscy wiemy, że o to chodzi. Dlatego nam zostaje ta nisza. I dlatego tak jak ktoś wejdzie w niszę i kupi pierwszy swój zapach niszowy, to później jest ciężko w ogóle z tego wyjść. I czasami ja widzę na przykład, słuchajcie, powiem Wam szczerze, ja po statystykach widzę, że jak mówię o tanich zapachach, o zapachach mainstreamowych, to one się oglądają genialnie. Ale lalik, ale jak mówię o zapachach niszowych, to one mają z automatu niższą oglądalność. Więc znaczy, że takich freaków perfumowych jest tak naprawdę dużo mniej niż takich zwykłych użytkowników, którzy lubią perfumy. Ja sama miałam 50 flakonów, ale mainstreamu. Ja nigdy nie miałam niszy. To w ogóle to przyszło z czasem. I ludzie mają po 50 i po 100 flakonów mainstreamowych w domach i dalej interesują się tylko mainstreamem. I powiem Wam dlaczego. Bo ja się niszy cały czas bałam, dopóki nie zaczęłam YouTube'a i nie zaczęłam w to wchodzić. Ja się niszy bardzo bałam, bo bałam się tego, jaka była narracja wobec niszy, czyli że niszowe zapachy są dziwne i tam nie ma nic normalnego. Ale zobacz, Bon Parfumé nie jest taki drogi. Dzisiaj Agnieszka nie wie, co to jest nisza, dokładnie. Dzisiaj Agnieszka u siebie na kanale Green Tea mówiła o Le Couvent marce. Przecież to jest naprawdę tania marka. Słuchajcie, za 160 chyba 8 zł było 2 miesiące temu, spokojnie, teraz nie wiem, bo nie patrzyłam, spokojnie mogliście praktycznie każdy zapach Le Couvent kupić, 50 ml za 168 zł. Dajcie mi mainstream za taką kwotę. Molinard, właśnie. Miller Harris znajdziecie w super cenach. Jest, tylko że nikt nie wie, że to jest nisza. To się komuś wydaje może, że to jest, wiecie, ciężko wytłumaczyć. W każdym razie mnie osobiście, ja się bałam tego, że to są tak dziwne zapachy, że ja nie jestem na nie gotowa. A ja zawsze lubiłam waniliaki, słodziaki, ja taka zawsze byłam. A no widzisz, Kasiu, no, ale po statystykach niestety jest tak, że ci przyjdą i obejrzą i zasubskrybują, jak jest film z tanimi perełkami. I ja to też rozumiem, bo nie każdego stać wydawać po 1000 czy po 400 nawet na flakony. Zdaję sobie z tego sprawę, że to jest droga impreza i droga pasja. A z drugiej strony, jak w nią wejdziesz, to też ciężko raptem sobie powiedzieć: nie, ja już nie kupuję więcej flakonów. Ja to sobie mówię, słuchajcie, raz w tygodniu średnio, że ja nie kupuję żadnych flakonów, a przecież wczoraj Wam nowy flakon pokazywałam. Mentalnie też. Mentalnie też. Ale ogólnie mainstream to już nie jest to. Mam też takie poczucie i wrażenie, nie wiem jak Wy, że kiedyś też mainstream był ambitniejszy. Że po prostu to jakoś tak na przełomie lat się zmieniło, że on tak zdziadział, można powiedzieć trochę, tak spowszedniał, stał się takim tylko o, no widzisz? No i właśnie. I dla takich osób, które się pukają w głowie, robi się filmy zapachy do 100 zł, bo te osoby tylko takie filmy chcą oglądać. No i dlatego te statystyki są, jakie są. No więc właśnie, same potwierdzacie to, co ja cały czas myślę. Och, cudny jest. Tak, ja znam 401, też przewąchałam kilka razy, miałam w koszyku już go kupić, ale wiecie, nic nie ucieknie. A, no właśnie, a za perfumy nie, ale za torebkę tak. A wiesz dlaczego? Bo perfumy zużyje i więcej ich nie będzie mieć. Albo musi
odkupić, a torebkę będzie mieć. To jest takie myślenie właśnie, że torebka jej zostanie, no przecież dopóki jej nie zniszczy. No, tak. To ja sobie obiecuję, po czym sobie myślę, ale to było na mojej liście, no kupię, no jak nie kupię, no kupię i kupuję. Też się zużywają, ale niektórzy chodzą i w takich, wiesz, powyrywanych, aż dziura jest w tym i jest zadowolona, no. Każdy ma inne priorytety, słuchajcie, to też jest normalne. My myślimy o tym inaczej, bo to jest nasza zajawka, a ja próbuję zawsze zrozumieć tego takiego zwykłego użytkownika perfum, czyli takie osoby, które po prostu lubią pachnieć i po to kupują perfumy i nie chcą na to wydawać milionów. Dokładnie, każdy wydaje jak chce, na co chce. Ja rozumiem i tych, ale no w mainstreamie już ciężko po prostu się interesować tym mainstreamem. Naprawdę coraz ciężej, mam wrażenie. Wszyscy też się zachwycają Jean-Paul Gaultier. No ja tego nie czuję, ja nie wiem, no na mnie no nic. Narciso właśnie, no ja nie czuję Narciso. Ja w ogóle nie czuję Narciso. Jeszcze te wersje poudre, te kostki, tak, ale żadnych innych nie. Na mojej skórze po 15 minutach, i to nawet nie chodzi tylko o mnie, bo mój mąż tak samo w ogóle nie czuje tych zapachów. Więc ja Narciso wiem, że jest uwielbiana i właśnie wiem, a jeszcze któraś z Was napisała o Bottega Veneta. A możecie mi powiedzieć, to jest w ogóle marka, która już nic nie produkuje? Oni w ogóle już nic nie produkują? To wszystko, co gdzieś tam można dostać, to są unikaty tylko? Trzeci raz ten sam flakon, nie przekonała mnie do eksperymentów. O Jezu. No nawet jak się jest perfumomaniakiem, to się nie chce kupować takich prezentów, nie Aga? Bo to nie ma takiej przyjemności. Chciałoby się tak, żeby kogoś w to troszkę chociaż wkręcić. A jak ktoś się nie daje, no są takie osoby, no i nic z tym nie zrobimy. Tak jest, 28 minut gadam, słuchajcie. Ja nie wiem, wy mnie zamknijcie w jakimś tym. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie, jak to będzie bez tych live'ów. A, 2 lata już nie produkują Bottega Veneta, okej. Poczekaj, ja to przeczytam, bo tutaj muszę. Monia napisała, ja się w głowę nie pukam, jak słyszę, że za torebkę 500-600 ktoś zapłacił. I chciałabym, żeby na wieś ocenie moich perfum też nikt nie pukał się w łeb. No pewnie, że tak. Oczywiście, że tak, no Monia. Mnie też to drażni, chociaż muszę powiedzieć, że moja przyjaciółka nie puka się w głowę, jak dowiaduje się, za ile perfumy kupiłam, a byłam pewna, że tak będzie. Jak pierwszy raz jej powiedziałam, że dostałam od Wojtka perfumy za 1500, to pamiętam, że tak jej to mówiłam, ale sobie myślę, no nie, pomyślę, że pierdolnięci są już w ogóle, nie wiadomo. Natomiast nie, zareagowała okej, pozytywnie, więc chociaż tyle dobrze. No, cześć Kasiula. Narciso Crystal, Narciso chyba, tak Agnieszko? Narciso Crystal to tej twojej siostry zapach. No, u mnie to przynajmniej jest tyle, że przychodzą i wąchają. Przychodzą, wąchają, cieszą się tymi zapachami, cieszą się tym, że tutaj mogą, jak w perfumerii się czują, że się mogą popsikać. Nikt do mnie nie przywozi swoich perfum. Nikt. Jak ktoś do mnie przyjeżdża, to wiedzą, że sobie pójdą i użyją po prostu jakiegoś zapachu, więc nikt nie przywozi do mnie perfum. No, to prawda. I powiem Wam szczerze, że ja trochę przekonuję do tych niszowych innych zapachów, tych moich tutaj najbliższych, ale tak, żeby oni sobie to kupili, to nie są na to gotowi. To nie ten etap w ogóle. Podobają im się, ale. A dziękuję, to tylko jest błyszczyk Raban. Taki. Kolor nie pamiętam. Glowis. Chyba kolor się nazywa. Ja bym się ucieszyła, jakby te live już zostały, albo chociaż raz w tygodniu. No ja nie wiem, co to będzie bez tych live'ów. Ja muszę pomyśleć, wiecie. Ja muszę pomyśleć, no.
coś nowego wymyślić dla nas. Na jutro, słuchajcie, bo już 30 minut gadam. Na jutro zaplanowałam taki film. To pomagają, żyją, a niektóre flakoniki potrafią najmagicznie wyparować. Coś wymyślimy z tymi live'ami, może nie będzie tak źle. Słuchajcie, bo już kończymy. Jutro tak sobie pomyślałam, że może byście chciały, żebym podsumowała i powiedziałam o bestsellerach w moim sklepie. To będzie dosyć ciekawe chyba. Powiem Wam, co najczęściej się sprzedawało, czyli jakie próbki były kupowane. I powiem Wam, co najczęściej było przeglądane na sklepie. To może być ciekawe, bo ja już zrobiłam te statystyki i to jest ciekawe. Więc chciałabym z Wami o tym pogadać, co ludzi interesuje ogólnie. No to jutro. Byśmy się mogły nagadać. W ogóle mi odpowiada też ta forma, bo ja mogę z Wami wymienić się informacjami. Bardzo mi to pasuje. Mam jeszcze taki pomysł na film, na live'a, że wybieracie mi zapach. I możecie już się zacząć zastanawiać, bo może, nie wiem, w sobotę albo w niedzielę ten live byłby, że wybieracie mi zapach. Znacie mnie już trochę, znacie moją kolekcję, zawsze możecie wejść na sklep, zobaczyć sobie, co ja mam. Wiecie, bo Wam ciągle opowiadam, jakie zapachy są te moje ukochane. I tak sobie myślę, że macie w kolekcjach zapachy, których ja nie znam i piszecie mi często o jakichś zapachach, których ja nie znam, w życiu nazw nie słyszałam, ani marek. I może Wy byście mi dobrały coś, a ja z tego po prostu wybiorę i kupię jeden zapach. Nie wiem, może wylosuję, zrobię na zasadzie losowania tego, co Wy mi wypisujecie i kupię ten jeden zapach i później Wam po prostu opowiem, ale to już pewnie nie na live, bo myślę, że już nic nie dojdzie do mnie teraz, ale po prostu na jakimś tam filmie opowiem Wam, jakie są moje odczucia, nie? To może być w niedzielę żebyście mi przygotowały. Możecie tam pomyśleć już o mnie trochę. Macie kilka dni. To w takim razie to będzie w niedzielę, a w sobotę zrobimy coś innego. Dobra, dziewczyny, 33 minuty to jest stanowczo za długo. Kończymy. Ale Ty mi nie pisz jeszcze, nie muszą być tanioszki. Możecie po prostu co zaproponujcie tak, jak uważacie, że mi się to spodoba. Myślimy o Tobie dużo, okej. A ile, no wiecie, też nie przesadzajcie z tymi cenami, dobra, żeby to nie były ceny z kosmosu, ale wiecie, jak będzie ten zapach kosztował 1000, to jest okej. To buziaczki. Pa, kochane, do jutra. Pa, pa.